Cześć, dzisiaj witam Was z mieszkania, dlatego że odcinek będzie o poszukiwaniu pracy na Malcie. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Jak wiecie, przyjechaliśmy tutaj, chociaż wcale nie mieliśmy takiego planu, ale w Atenach był lockdown, w całej Grecji był lockdown i nasz pobyt tam nie miał już większego sensu. Dlatego zdecydowaliśmy się przyjechać na Maltę, bo tutaj można było sobie swobodnie zwiedzać, przy zachowaniu jakichś tam środków ostrożności oczywiście. Ale obecnie sytuacja na świecie wcale nie pomaga, nie wygląda wcale ciekawiej, więc tych możliwości podróży wciąż nie ma. Zdecydowaliśmy więc, że zostaniemy na Malcie trochę dłużej, a skoro zostaniemy tutaj trochę dłużej, to poszukamy sobie pracy. I dzisiaj właśnie będzie odcinek o tym, jak wygląda szukanie pracy na Malcie. Zacznijmy w ogóle od tego, że Malta nie jest kierunkiem emigracji popularnym wśród Polaków, tak jak inne kraje zachodnie typu Niemcy, Wielka Brytania czy Irlandia. Zwyczajnie dlatego, że na Malcie nie zarabia się wcale tak dobrze jak na Zachodzie. Żeby Wam to zobrazować, minimalna pensja na Malcie wynosi 777 euro miesięcznie. Jeżeli polską minimalną pensję brutto przeliczymy na euro, to wychodzi 610 euro miesięcznie. Więc ta różnica między Polską a Maltą jest naprawdę nieduża, a życie tutaj na Malcie wcale do tanich nie należy. Tak więc takie zarobki jakoś wcale nie zachęcają, a jeżeli porównamy to jeszcze do Europy Zachodniej, na przykład do Niemiec, gdzie minimalna pensja to jest ponad 1500 euro, no to się okazuje, że Malta naprawdę nie jest atrakcyjna jako kierunek emigracji zarobkowej. Przechodząc jednak do poszukiwania pracy. Jak to wygląda? Pierwszy pomysł na poszukiwanie pracy, jaki mieliśmy, podsunęła nam jedna z naszych współlokatorek, dlatego że my wynajmujemy mieszkanie na Airbnb i przez chwilę, przez dosłownie 2 dni mieszkała z nami jedna dziewczyna z Włoch, która właśnie znalazła sobie pracę na Malcie i dlatego się wyprowadzała z tego mieszkania, bo chciała mieć bliżej do pracy. W każdym razie ona powiedziała, że pracę znalazła na grupie na Facebooku. Że w sumie bardzo dużo jest tych grup na Facebooku, jeśli chodzi o pracę na Malcie i że warto tam zajrzeć, bo są jakieś ciekawe oferty. I ona powiedziała mi właśnie, że jak będziesz może planowała szukać pracy, to zajrzyj sobie na te grupy. I rzeczywiście, jeżeli sobie wyszukacie na Facebooku Jobs Malta, to w tych grup jest naprawdę sporo i pojawiają się tam jakieś oferty pracy i też osoby szukające pracy piszą takie krótkie ogłoszenia, w czym się specjalizują, jakiej pracy szukają i po prostu pytają o jakieś oferty. I ja tak zrobiłam, dodałam się do tych grup i napisałam nawet na jednej jakieś takie krótkie ogłoszenie. I z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo tego sposobu nie polecam, dlatego że jedyny rezultat takiego ogłoszenia to był po prostu straszny spam wiadomości prywatnych i to głównie od mężczyzn, którzy wcale nie byli zainteresowani pomocą w znalezieniu pracy, tylko innymi rzeczami. Więc bardzo nie polecam, bo to jest po prostu dostajecie bardzo duży spam w wiadomościach prywatnych, przynajmniej mam wrażenie, że tak jest w przypadku kobiet i nie pojawiła się tam żadna oferta, która rzeczywiście miałaby sens. Myślę, że warto zajrzeć na te grupy, żeby zobaczyć oferty pracy, bo często różne agencje, które pośredniczą w zatrudnianiu, wrzucają tam jakieś ogłoszenia o pracę i może być tak, że znajdziecie tam coś przydatnego, ale poza tym uważam, że jest to mało skuteczny sposób. Również dlatego, że niestety tutaj jest bardzo dużo osób, które próbują wykorzystać to, że na Maltę przyjeżdżają jacyś nowi imigranci, którzy nie znają za bardzo zasad, nie znają za bardzo swoich praw, więc chcą w jakiś sposób wykorzystać te osoby finansowo.
i niestety roi się od takich wiadomości i takich też ogłoszeń na tych grupach na Facebooku, dlatego trzeba na to bardzo, bardzo uważać. Co więc zadziałało w moim przypadku i jak ja znalazłam pracę? LinkedIn. To jest najbardziej oczywisty chyba sposób, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy, zwłaszcza za granicą. I trzeba po prostu ogarnąć sobie tam profil, przygotować CV po angielsku i aplikować, 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 chodzić na rozmowy, znowu aplikować i być bardzo wytrwałym i cierpliwym. Ja byłam w takiej sytuacji tutaj na Malcie, że my przyjechaliśmy tutaj i nie znaliśmy tutaj nikogo. My tak naprawdę o Malcie nawet niewiele wiedzieliśmy. Przyjechaliśmy tutaj, bo tak wyszło. No i to oczywiste, że skoro nie znaliśmy tutaj nikogo, to tym bardziej nie mieliśmy żadnych kontaktów zawodowych. Więc nie pozostawało nam nic innego, jak właśnie przez LinkedIn aplikować na różne oferty pracy, do których spełniamy jakieś kwalifikacje. I to jest dokładnie to, co ja zrobiłam. Powiem Wam więcej, nawet nie miałam profilu na LinkedIn przed przyjazdem na Maltę. Założyłam go dopiero jak zaczynałam szukać pracy. I dokładnie to samo zrobiłam z CV. Dopiero usiadłam i napisałam CV po angielsku, bo też nie miałam aktualnego CV. I zaczęłam aplikować. I to jest dosyć żmudne zajęcie oczywiście, bo aplikujemy na kilkadziesiąt ofert pracy i zazwyczaj dostajemy odpowiedź typu bardzo dziękujemy, że jesteś zainteresowana naszą ofertą i masz świetne CV, ale nie chcemy Cię. Więc zazwyczaj to są niestety odpowiedzi odmowne i okazuje się, że nikt nas nie chce zatrudnić, więc wymaga to sporej wytrwałości. Aż w końcu czasami jest odpowiedź pozytywna, zapraszająca nas na rozmowę o pracę. Ile zajęło mi znalezienie pracy? To oczywiście bardzo zależy od branży, dlatego że sytuacja też jest jaka jest i w wielu branżach wręcz się tnie etaty, a nie przyjmuje nowych pracowników. I to był też taki problem, to była też rzecz, o którą ja się bardzo martwiłam, bo my tutaj przyjechaliśmy tak nagle, bez żadnego planu, i teraz sytuacja jeszcze jest jaka jest. W wielu branżach się zwalnia pracowników, a nie przyjmuje nowych, więc jak my teraz będziemy tutaj szukać pracy? Ale jak się nie spróbujemy, to się nie dowiemy, prawda? Więc mimo wszystko i tak zaczęliśmy szukać. Jak wiecie może, bo ja o tym wspominałam w kilku odcinkach, ja mam wykształcenie filologiczne i pedagogiczne. I mam zarówno doświadczenie w pracy w korporacji z językami obcymi, jak i w pracy jako nauczycielka. Więc oczywiście w tych branżach szukałam pracy tutaj na Malcie. Jak może też część z Was pamięta, głównym językiem, z jakim ja zawsze pracowałam, był język hiszpański, więc to też z tym językiem zaczęłam szukać pracy. I teraz wyobraźcie sobie, nie dość, że sytuacja jest jaka jest, że tej pracy jest mniej przez obecną sytuację, na dodatek ja szukam pracy z językiem, który nie jest moim natywnym językiem, ale który znam dosyć dobrze, bo go studiowałam i pracowałam z nim przez wiele lat. I teraz nie dość, że konkuruję z Maltańczykami, którzy mają też wykształcenie językowe i znają wiele języków, to jeszcze konkuruję z cudzoziemcami hiszpańskojęzycznymi, których wcale tutaj nie jest mało, bo na Malcie jest całkiem sporo imigrantów, dla których hiszpański też jest natywnym językiem. A z drugiej strony ja, jakaś tam Polka, która mówi po hiszpańsku i szuka pracy z tym językiem. Miałam takie przeświadczenie, że co by się nie stało, to po pierwsze będą woleli zatrudnić Maltańczyka albo osobę, dla której hiszpański jest po prostu natywnym językiem. Więc ja oczywiście uważałam, że jestem już na straconej pozycji, ale wciąż mobilizowałam się do tego, żeby szukać. Ostatecznie po 2 tygodniach szukania pracy dostałam pracę. I na dodatek znalazłam tę pracę właśnie z językiem hiszpańskim. I to brzmi, że te 2 tygodnie to jest bardzo krótko, że tak naprawdę szybko znaleziona praca, ale to tak nie wyglądało, dlatego że wierzcie mi, dostałam mnóstwo wiadomości odmownych, mnóstwo w ogóle firm w ogóle nie odpowiedziało na moje zgłoszenie, to jest oczywiste, nawet nie wszyscy odpowiadają.
I też sporo było ofert, które były na przykład za bardzo głodową pensję, w okolicach właśnie tej pensji minimalnej, która naprawdę no, trudno jest, żeby na Malcie wystarczyła na przetrwanie nawet całego miesiąca. Więc to nie były dobre oferty. Za to w firmie, gdzie ostatecznie przyjęłam ofertę, proces rekrutacji był dosyć długi. On w sumie trwał 2 tygodnie, bo był tak skondensowany, ale było bardzo wiele etapów, bo miałam i rozmowę, i testy językowe, później kolejną rozmowę i znowu testy, więc naprawdę było kilka etapów, które musiałam przejść i zaliczyć. A w międzyczasie jeszcze miałam oczywiście inne rozmowy w innych firmach, więc no to były bardzo, bardzo takie intensywne 2 tygodnie poszukiwania pracy. Więc 2 tygodnie wydaje się krótko, ale to nie było tak, że ja aplikuję o pracę i wiecie, mam na przykład jedną rozmowę i już ktoś mnie przyjmuje, tak? To było dużo etapów do przejścia. I to oczywiście bardzo zależy od branży, w której szukacie pracy, bo na przykład mi udało się znaleźć pracę szybko, a Mohamedowi jeszcze nie, więc naprawdę bardzo, bardzo zależy. Co pomaga w znalezieniu pracy na Malcie? Po pierwsze, myślę, że w moim przypadku pomogło to, że jestem już tutaj na miejscu, dlatego że właśnie z jednej strony w obecnej sytuacji możemy myśleć, że miejsc pracy jest mniej, ale z drugiej strony są firmy, które potrzebują nowych pracowników, a biorąc pod uwagę obecną sytuację, jest im dużo trudniej ściągnąć jakiegoś pracownika z zagranicy. I wiedzą też pracodawcy, że dużo mniej osób przyjedzie na Maltę, tak jakby samodzielnie się tutaj przeprowadzi, nie mając wcześniej pracy. A ja akurat tutaj już byłam na Malcie, byłam na miejscu i szukałam pracy. Myślę, że to w dużej mierze też pomogło, że jestem tutaj i mogę tak naprawdę zacząć pracę z dnia na dzień. Druga sprawa, która myślę, że jest bardzo ważna i którą musicie wziąć pod uwagę, to są języki obce, dlatego że no Malta jest dwujęzyczna. Tutaj językami urzędowymi jest angielski i maltański, więc Maltańczycy są po prostu dwujęzyczni. Oni znają maltański i angielski, a bardzo często znają jeszcze jakiś dodatkowy język. Sporo osób zna włoski na przykład, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że tutaj ludzie posługują się kilkoma językami obcymi. Więc teraz my, szukając pracy, no, konkurujemy z tymi wszystkimi osobami, więc po pierwsze trzeba mieć bardzo dobry angielski. W wielu branżach też wymagany jest do pracy maltański. To oczywiście zależy, no zależy gdzie szukamy tej pracy, tak? Gdzie chcemy pracować, ale jest też sporo ofert, gdzie wymagana jest znajomość maltańskiego również. Więc tutaj myślę, że no, większość cudzoziemców odpada, dlatego że zwyczajnie bardzo mało cudzoziemców zna język maltański. Gdzie pracuję? Na pewno pojawi się takie pytanie, gdzie pracuję, gdzie znalazłam pracę i od razu Was uprzedzam, że nie będę o tym tutaj mówić. Odcinek jest ogólnie o poszukiwaniu pracy, też o moim doświadczeniu, jeśli chodzi o szukanie pracy, ale praca zawodowa to jest dla mnie coś zupełnie innego niż robię tutaj na kanale i też nie chcę się tym dzielić. Tym bardziej, że kiedy mieszkaliśmy w Polsce, no to też nigdy nie mówiłam, gdzie ja pracuję, gdzie pracuje Mohamed, bo nasza praca zawodowa to jest dla nas taka odskocznia i to jest zupełnie coś innego niż robimy w mediach społecznościowych. Mogę jedynie powiedzieć, że bardzo się cieszę, dlatego że oczywiście miałam wszystkie kwalifikacje, żeby zostać przyjęta do tej pracy, ale da mi ona zupełnie nowe doświadczenie, więc naprawdę bardzo się z tego cieszę. To jest dla mnie jakaś zawodowo ciekawa możliwość na nauczenie się czegoś nowego, więc jestem bardzo zadowolona. To chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć na temat szukania pracy na Malcie. Myślę, że bardzo ważna jest wytrwałość. Jeżeli jesteście zmobilizowani, żeby pracę znaleźć, to zupełnie nie zrażać się tym, że wysyłacie 50 CV i jest 0 odpowiedzi. No tak się zdarza niestety. Ja już nawet przestałam liczyć, ile CV ja wysłałam i na ile ofert pracy aplikowałam, bo było ich sporo. Trzeba po prostu aplikować i czekać, później znowu aplikować, pójść na rozmowę i aplikować dalej. Więc
To jest całkiem normalne. Myślę, że tak jak w każdym miejscu na świecie. Oczywiście, jeżeli zaczyna się pracę na Malcie, to trzeba sobie też załatwić trochę formalności, ale myślę, że to już jest temat na inny odcinek, jeżeli oczywiście będziecie tym zainteresowani, bo no też nie wiem, w jakim stopniu Was to interesuje. Tak jak mówię, no Malta nie jest specjalnie popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej, tak jak Niemcy, Wielka Brytania czy Irlandia, więc domyślam się, że osób, które planują tutaj przyjechać i pracować, nie jest zbyt wiele. Ale jeżeli będziecie zainteresowani, to dajcie znać po prostu w komentarzach. Chętnie taki odcinek nagram, bo mam wszystkie te formalności na świeżo. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to też pytajcie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. Jesteśmy Wam za to bardzo, bardzo wdzięczni. Dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia za tydzień.